Wirtualna rzeczywistość jest ciekawsza niż ta prawdziwa. Zdecydowałem się to sprawdzić z zestawem HTC Vive Cosmos, czyli czas na pierwszą recenzję VR na SmartMe. Zapraszam. Zacznijmy od tego, co znajdziecie w zestawie. Na sam początek gogle, czyli główny element, dzięki któremu jestem w tym momencie w świecie wirtualnym. Na chwilę wrócę do Was. Poza tym dwa kontrolery, dzięki którym jesteście w stanie poruszać się po świecie wirtual, czyli tutaj mamy prawy oraz lewy kontroler oraz Linkbox, czyli magiczne pudełeczko, dzięki któremu podłączycie te oto gogle do niego, a z niego wychodzi kabel do komputera, do zasilania oraz kabel USB. Jeżeli chodzi o samą instalację i pierwsze uruchomienie, to jest ona banalnie prosta. Wchodzicie na stronę producenta, tam ściągacie sterowniki, odpowiedni program i po chwili możecie się już bawić w świecie wirtualnym. O czym należy pamiętać na sam początek? Po pierwsze, te kontrolery są na baterię. 2 razy AA, więc musicie pamiętać o tym, żeby je posiadać. A najlepiej akumulatorki, ale o tym później. Poza tym potrzebujecie przestrzeń. Najlepiej bez elementów, w które możecie uderzyć albo które możecie uderzyć w trakcie zabawy, bo to może Was zaboleć albo wszystko wokół Was i musicie mieć bardzo dobrą jasność. Dlatego, że te gogle działają w ten sposób, że mają kamery. 2 w tym miejscu, 2 góra-dół oraz kamery po bokach. To właśnie sprawia, że dobre oświetlenie jest kluczowe do dobrego działania tego zestawu. Jeżeli będziecie starali się bawić w półmroku albo w ciemnościach, to niestety nie będzie to super dobra zabawa, więc o tym pamiętamy, zanim zaczniemy. Teraz przejdziemy do kalibracji urządzenia i pokażę Wam to na żywo, jak wygląda kalibracja HTC Vive Cosmos. Czyli zaczynamy od tego, że przytrzymujemy przycisk pustu przez 3 sekundy, aby uruchomić konfigurację. W tym momencie mam konfigurację. Wow, przeniosłem się gdzieś w kosmos. Prosi mnie, żebym włożył kontroler i założył paski na nadgarstki. Nacisnę spust, aby kontynuować. Czekamy. OK, teraz mamy spojrzeć w lewo, w prawo, a następnie w dół, aby przejść do kolejnego kroku. Czyli patrzę się w lewo, patrzę się w prawo, patrzę się w dół i już prawie kalibruję pomieszczenie. OK. Kolejny etap to wyrównanie poziomu podłogi. Czyli za pomocą kontrolera przesuwamy wirtualną podłogę w dół do rzeczywistej, aby wiedzieć, gdzie ona się znajduje. Ja ją mam w tym momencie na tym poziomie i ją przesuwam tak, że w tym momencie podłoga jest podłogą. Idziemy dalej. Mamy utworzyć granicę obszaru rozgrywki. To jest bardzo ważne, bo od tego zależy, czy będziecie w części, która jest bezpieczna, czy wpadniecie na sofę, stolik albo coś w ten deseń. Więc wytyczamy sobie w tym momencie linię, która jest dla nas bezpieczna. Ja ją wytyczyłem. W tym momencie widzę taki trochę kojec dla dzieci, tak bym to nazwał chyba najprościej, który mnie otacza. I granice obszaru rozrywki zostały ustawione, czyli w tej przestrzeni będę mógł dalej Wam pokazywać, jak wchodzimy w świat wirtualny. Teraz przejdźmy do specyfikacji technicznej i trochę Wam opowiem o samych goglach oraz kontrolerach. Kontrolery ważą około 250 gram, więc nie ciążą nam jakoś wybitnie na rękach. Same gogle ważą około 700 gram. Mimo wszystko są dosyć wygodne. Mamy tutaj kilka miejsc, w których możemy je sobie wyregulować, w zależności od tego, jak dużą mamy głowę. Mamy sam pasek, którym regulujemy w tym miejscu. Mamy to koło, którym regulujemy już później, gdy je założymy na siebie. Mamy również w tym miejscu regulowanie źrenic, dzięki czemu jesteśmy w stanie widzieć wyraźniej. Mamy także regulowane słuchawki, które zresztą możemy odpiąć na klipsy, jeżeli nie będziemy tego chcieli. Więc tak jak widzicie, sporo miejsc, które możemy wyregulować, żeby te gogle nam dobrze przylegały do głowy. To, o czym trzeba pamiętać, to że tutaj jest całkiem spora przestrzeń pomiędzy soczewkami a naszym okiem. Dzięki czemu? Z jednej strony, jeżeli nosicie okulary, to będą wygodne dla Was gogle, bo nie będziecie mieli problemu z tym, żeby je założyć. Z drugiej strony, jeżeli będziecie chcieli je docisnąć, na przykład chcielibyście mieć jeszcze wyraźniejszy obraz, no to tego się już niestety nie da zrobić. To, co na pewno zauważyliście, to ten oto wystający kabel z gogli.
który jest średnio wygodny, kiedy w nich się przemieszczamy. Te gogle możecie mieć w wersji bezprzewodowej, ale do tego wtedy potrzebujecie kupić adapter, który dodatkowo kosztuje 1500 zł. Czy warto? No, moim zdaniem warto się na pewno nad tym zastanowić, bo gdy założymy te gogle, no to ten kabel nam tutaj wisi i może nas irytować. Więc tutaj musimy się tylko zastanowić nad tym, czy chcemy wydać dodatkową kwotę i cieszyć się już bezprzewodowym zestawem. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak wygląda widzenie w tych goglach, to już śpieszę z informacjami. Zacznijmy od pola widzenia, czyli 110 stopni. To jest szerokość tutaj, tą, którą widzicie. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, to mamy 2880 pikseli na 1700. To się przekłada na to, że obraz jest wyraźny w centrum, aczkolwiek trochę rozmywa się na bokach. No i samo odświeżanie, czyli w tym wypadku mamy 90 Hz. Na pewno fajnym featurem tych gogli jest to, że działają trochę jak przyłbica, a w czasach covidowych dobrze wiemy, czym jest przyłbica, czyli w tym momencie Was nie widzę, ale mogę sobie je odgiąć i już patrzę się prosto na Was. To, o czym wspominałem na samym początku i co jeszcze podkreślę teraz, to jest oświetlenie. Musicie naprawdę zainwestować sobie w dobre oświetlenie. Ja w tym momencie mam również lampy, bo nagrywamy film, więc jak widzicie jest tutaj dosyć jasno, ale no, w normalnej rozgrywce też musi być sporo tego światła. Dlaczego? Dlatego, że te kamery dobrze współgrają z dobrym światłem i kiepsko współgrają ze złym. Czyli po prostu gubią się. I tak jak zazwyczaj macie rozgrywkę, która jest płynna i możecie naprawdę mieć bardzo dużo frajdy z tym sprzętem, to słabe oświetlenie może Wam tą frajdę zabrać, bo na przykład ona się zacznie rwać, albo będziecie mieli jakieś różne inne problemy, więc na pewno o tym pamiętajcie. Teraz opowiem Wam o kontrolerach, które dla mnie są kontrolerami z przyszłości, bo posiadają zarówno akcelerometr, jak i czujnik dotyku. Zresztą widzicie, że wyglądają mocno futurystycznie, jeżeli chodzi o przyciski, które na nich znajdziemy. Tutaj mamy dwa główne spusty na każdym z tych kontrolerów oraz przycisk boczny. W środku znajdziecie joystick, za pomocą którego będziecie się w stanie poruszać w świecie wirtualnym. Tutaj musimy pamiętać o tym, że mogą być różne doświadczenia z poruszaniem się za pomocą joysticku, trochę jak z chorobą lokomocyjną, ale to już pewnie sami zobaczycie w trakcie samej gry. Mamy 4 przyciski X, Y, AB. AB mamy w kontrolerze prawym, X, Y w kontrolerze lewym. To są przyciski akcji, czyli pewnie będziecie je wykorzystywać w trakcie różnych gier i będą się Wam pokazywać. A trójkąty, które mamy na jednym oraz na drugim kontrolerze, czyli takie przyciski wklęsłe, wywołują nam menu. Pewnie zastanawiacie się, jakiego kompa musicie mieć, żeby móc sobie pograć w VR-ze. Więc już tutaj znowu śpieszymy Wam z odpowiedzią. Wymagania sprzętowe to zaczynamy od procka Intel Core i5 4590 albo AMD 8350. Oczywiście im wyższy, tym lepszy. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, no to mamy tutaj GeForce'a GTX 970 albo Radeona R9 290, minimum 4 GB RAM. Potrzebujemy w samym komputerze minimum 4 GB RAM. Poza tym DisplayPort 1.2 albo nowszy, no i potrzebujemy jeden raz USB 3.0. Podsumujmy sobie zatem gogle HTC Vive. Zacznijmy od zalet. Zaczynamy od tego, że rozdzielczość jest na naprawdę wysokim poziomie, czyli to, co widzimy, jest wyraźne, szczególnie w centrum. I tutaj jest to zdecydowanie na wyższym poziomie niż gogle wielu innych producentów. Sam headset jest fajny pod tym względem, że możemy go dobrze dopasować do naszej głowy. Mamy tutaj wiele miejsc, dzięki którym jesteśmy w stanie dobrze go przypasować. Na pewno jego zaletą jest to, że jest bardzo prosta obsługa i pierwsza konfiguracja. Wyciągamy go z pudełka, zakładamy na głowę, wkładamy kontrolery na ręce. Co prawda musimy się podpiąć do komputera, ale dzięki temu jest też w miarę mobilny. Sama konfiguracja jest prosta i już po chwili możemy rozpocząć naszą grę. Jeżeli chodzi o wady, to tak jak Wam wspominałem, tutaj ta odległość pomiędzy naszymi oczami a soczewkami jest dosyć znaczna, przez co ciężko jest je bardzo mocno docisnąć i jeszcze bardziej podkręcić to, że ten ekran będzie jeszcze wyraźniejszy. Same gogle mogą być dosyć ciężkie, ważą 700 gram. Dla mnie nie są, ale pewnie dla osób szczuplejszej budowy mogą być przeszkodą. Kolejną rzeczą jest headset.
W zaletach wspominałem Wam o tym, że możemy go dobrze spasować. Jeżeli chodzi tutaj już o wadę, to tych pokrętów jest sporo, więc po prostu dużo czasu zajmie nam, zanim dobrze spasujemy go do naszej głowy. Modularność gogli jest zarówno ich zaletą, jak i wadą. Zaletą dlatego, że to, co jest dzisiaj, wcale nie definiuje tego, czym te gogle będą za pół roku albo za rok. Możemy tutaj dołożyć kilka ciekawych modułów. Możemy sprawić, że będą bezprzewodowe. Możemy dołożyć dedykowane stacje bazowe, które będą śledziły nasze ruchy. Z jednej strony, z drugiej za wszystko to musimy dopłacić i przeważnie są to kwoty, no powiedzmy, że nie jakoś wiele tysięcy idące, ale no 1500 zł za to, 1500 zł za tamto będziecie musieli dorzucić, więc o tym trzeba na pewno pamiętać. Co to byłaby za recenzja VR-a? Bez VR-a, więc pokażę Wam teraz kilka gier, w które możemy pograć na HTC Vive i no cóż, i pokażę Wam świat wirtualny z HTC. Zaczynamy. Dobrą grą na początek dla osób z lękiem wysokości, czyli takimi jak ja, jest deska. Więc jedziemy windą. I mam dechę i lęk wysokości. Powiem tak, pozdrawiam wszystkich BHP-owców i osoby, które zdecydowały się zrobić odbiór tej windy. Na pewno. Więc tak jak widzicie, prawdopodobnie, bo jestem teraz zwrócony wobec telewizora, mamy różnego rodzaju gry, które mają nam wygenerować poczucie strachu. No i pokazać, że jesteśmy w stanie wejść na deskę bardzo wiele metrów przed nami, razem z helikopterem i tak naprawdę testować trochę nasze odruchy. W tym momencie, czy będę w stanie zejść z deski? Spróbuję. Dobra. Boże. Ok, ale w pewien sposób może to nam pomóc z walką z lękiem wysokości. Pozwolicie, że wrócę do windy, bo czuję się wtedy bezpieczniej i przejdę do kolejnej gry. Teraz czas na grę, którą nazywam Problemy żołądkowe. Nawet czekanie w windzie jest tutaj rzeczywiste. Trochę jak muzyczka z infolinii Orange'a. Dobra. Wow. Czyli trochę się poruszajmy. Zrobimy to. Czyli będziemy się ścigać. Zaczynamy. O, jeżeli macie słaby żołądek, to ta gra może Wam się nie spodobać. Nie jestem też chyba najlepszym pilotem na świecie. Wow. Ale jest to zdecydowanie inny rodzaj gier. I moim zdaniem jest to przyszłość gier wideo. Aczkolwiek odczucie wysokości jest tutaj zdecydowanie mniejsze niż na desce. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jak wygląda uderzanie mieczami świetnymi w rytm muzyki, to Beat Saber jest taką grą idealną, moim zdaniem, w czasach pandemii i po prostu genialnym pomysłem. Więc przejdźmy do niej i pokażmy, jak wygląda używanie VR-a aktywnie.
się wytnie. No i ostatnia gra na dzisiaj, czyli Fruit Ninja. Gra, w której możemy sobie spokojnie, powoli, delikatnie przecinać owoce, jak do sałatki owocowej. Dlatego wejdziemy sobie w tryb zen. To było naprawdę uparte jabłko. Podsumowując, czy te gogle są warte swojej ceny? Obecnie one kosztują 2700 zł, więc naszym zdaniem tak. Te gogle w głównej mierze zrecenzował Daniel i to jego recenzję znajdziecie na portalu SmartMe, gdzie znajdziecie wszystkie odpowiedzi na Wasze pytania, które mogą się pojawić przy zakupie tego sprzętu, ale naszym zdaniem, jeżeli zastanawiacie się nad tym, jaki zestaw VR kupić, to HTC Vive Cosmos jest dobrym zestawem. Ja mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, że będziecie chcieli oglądać więcej recenzji ze sprzętów VR na SmartMe. No i oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, lajkowania filmów, w tym również tego, oraz oglądania pozostałych filmów i wchodzenia na portal smartme.pl. Dzięki, do zobaczenia. Miałem w tym momencie zrobić intro, ale aktualnie aktualizują mi się gogle, przez co nic nie widzę. No to jest problem 2021 roku i pewnie przyszłości. Czyli czekamy, a skończy się aktualizacja. Mam nadzieję, że nie jak na Windowsie.